Można przejechać pół Afryki za darmo? Można! Można spotkać fajnych ludzi? Oczywiście, że można, nawet trzeba. Tylko trzeba się odważyć i wyjść ze strefy komfortu. Czy mi jest teraz komfortowo? Wczorajszy stop był najlepszym stopem jak do tej pory. Tak żeśmy nocowali. Maciek już suszy swój namiot, ja jeszcze nieogarnięty jestem. Globe Petroleum, pracownik tej firmy, nas zabrał. Jechaliśmy 16 godzin. Gdzieś tam ponad 500 km. Dzisiaj nam zostało 260, czyli połowa z tego. No i 16 godzin po prostu ta droga była tak rozpieprzona, że jechało się strasznie powoli. I to jest główna droga krajowa między Zambią a Mozambikiem. Między Zambią a Zimbabwe. Nigdy się nie nauczę. To jest główna droga Mozambikiem. między... No, jedno i drugie w sumie, nie? Zambią a Mozambikiem. Tak? No, ale jesteśmy w Zimbabwe. Ale okej. Nieważne. Główna droga krajowa między Zambią a Zimbabwe. No i co? Przenocowaliśmy dzięki temu na tyłach stacji benzynowej tej firmy, gdzie on tam pracuje. On spał w tirze, a myśmy spali w namiocikach. No i to było super. Dzisiaj zresztą była bardzo zimna noc. Pierwszy raz zmarzłem tutaj w nocy. Ale no wyspałem się super. Na stacji benzynowej czysty kibel, woda bieżąca w kranie, więc można było umyć zęby, twarz, ogarnąć się. Teraz próbuję jeść śniadanie, ten chleb z tym masłem orzechowym, ale nie ma nic do picia zupełnie, więc po prostu się na razie tylko tym zatkałem. No i jesteśmy przy wylotówce, znaczy w centrum miasta, ale przy tej głównej drodze, która nas wyprowadzi na Chinhoy. No i stamtąd, tam mamy już te nasze jaskinie, na które się uparłem. No i zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie dalej. Zaraz kupimy jakąś wodę mineralną, coś ogarniemy, spakujemy się i w drogę. Bardzo ciekawy człowiek, taka mieszanka pobożności, wariactwa, takiej euforii dziwnej, szalonej. Czego? Smutku. Trochę dwubiegunówka momentami. Tak, taka trochę dwubiegunówka, ale taka pozytywna. Gość był taki nostalgiczny właśnie, Maciek mówi smutny. Nie wiem czy smutny, ale generalnie taki właśnie skrajny. Więc jakieś tam świntuszenie i takie żarty, nazwijmy to dwuznaczne, plus do tego właśnie ta jego pobożność. Strasznie dziwny miks, ale odbieramy go bardzo pozytywnie i świetny gość. No i stwierdziliśmy, że to był nasz najlepszy stop pod każdym względem, bo ten angielski jego był no, bardzo dobry, chociaż wymowa była taka, że nie rozumieliśmy go za bardzo, no ale dało radę się komunikować. No i co by nie patrzeć, jesteśmy teraz w połowie tego kraju. No i teraz już nie ma, że wrócimy do Zambii, bo na pewno tą drogą nie będziemy chcieli wracać. Pojedziemy do Botswany. No ale jeszcze szarpniemy się w głąb kraju gdzieś 260 km po to, żeby zobaczyć te jaskinie. No a później będziemy wracać na zachód i w stronę Botswany. Ta droga była masakryczna, to ilość po prostu wraków porozbijanych w przerowie była porażająca. Tego się nie da opisać. Stan drogi, stan aut i sposób prowadzenia pojazdów przez nich to jest katastrofa. To w żadnym kraju nie widziałem takiej tragedii. No i ten tir rozpieprzony wczoraj, który no chwilę przed nami się przewrócił, wiózł cegły. Wykręciło go zupełnie, przyczepa złapała pobocze. Tir się totalnie wywrócił, zmiażdżona kabina, kierowca w miarę, ale pasażer w stanie jakimś tam krytycznym, mówili. Tak właśnie jechaliśmy i cieszyliśmy się, taki nasz anioł stróż ten gość, bo prowadził bardzo spokojnie. Ale nie miał świateł. Ale nie miał świateł oczywiście z przodu. No i jechaliśmy praktycznie po ciemku. Jechał na jakichś tam postojach, ale one nic nie dawały. Może tyle, że go tam gdzieś z bliska widzieli, jak jechali z naprzeciwka. Natomiast no, jechał bardzo powoli, bardzo spokojnie, bardzo pewnie. No, ma swoje lata. Ile on tam miał lat? 60? Nie, 59. 59 lat, więc duże doświadczenie jako kierowca. No i taki poukładany facet życiowo. Dał nam tutaj te karteczki z tymi mądrymi rzeczami. Naprawdę stwierdzam, to są bardzo mądre rzeczy. No, takie fajne życiowe. Jeżeli on do tego doszedł sam, to wielki szacun. Jeżeli skopiował z internetu, to też szacun za to, że akurat to skopiował, a nie coś innego. Więc
taki bardzo mocno religijny, ale nie indoktrynował w żaden sposób nas. Więc to było takie bardzo fajne, takie wszystko na poziomie. Cała ta podróż była ciekawa. Dużo żartów, bardzo dużo śmiechu. No bawiliśmy się po prostu po pachy, śmialiśmy się, więc jedziemy dalej w bardzo dobrym nastroju. Zaoszczędziliśmy też pieniądze. Przenocowaliśmy tu za darmo, więc $20 jesteśmy do przodu, a to w naszym wypadku można powiedzieć dzienny budżet, nawet trochę więcej nieraz, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni. No i co? Zbieramy się, pakujemy. Właściwie Maciek się pakuje, ja sobie pitolę do kamery i ruszamy w drogę. Jesteśmy w mieście Gweru. No zabudowa taka dziwna. Zobacz, wszystko jeszcze pozamykane. I tak wygląda to miasto. Zimbabwe. Nigdy nie sądziłem, że tu będę, a tu się nagle okazuje, że jestem. No i przechadzam się po jakimś kurde miasteczku. Patrz, jaki hotel. Widzisz? To jest hotel. 50. Patrz, porozrzucane te ich pieniądze. Patrz, wszędzie pełno tej kasy ich porozrzucane, bo ona już nie istnieje, nie ma znaczenia. Spytamy, po ile banany. Tu masz taką akcję, że $2, 13 centów za takie główierko. Się nie najemy. Strasznie to drogo w tym kraju. Tu pani dokłada ołówek do zakupów, bo tutaj jak robisz zakupy, musisz wiedzieć, że musisz wyliczyć tak, żeby była pełna cena w dolarach, bo oni tutaj nie mają do wydawania. Więc my kupiliśmy za $2 28 centów, no i musieliśmy lecieć po wody, które są po 30 centów, żeby dobić powiedzmy do $3, bo by nam reszty nie wydali. A ołówka nie potrzebujemy ani lizaków. Tak wygląda nasze śniadanie. Kosztowało jakiś majątek. Myśleliśmy, że będzie dużo taniej, ale się okazało dużo drożej. Chcieliśmy usiąść na schodach w cieniu, ale to jakaś krew, to nie będziemy. Za to pan sprzedaje banany i 12 bananów za $1. To jest szok tutaj. Ja mam swoją porcję, jemy to na stojaka. No nie ma wyjścia. Takie warunki tutaj. Jest tak drogo, że się w pale nie mieści w tym kraju. Poszliśmy do marketu, kupiliśmy najtańszą opcję. Stoimy i nie możemy wyjść z podziwu, jakie to są ceny. Ten hotel, Midlands Hotel, główny hotel w mieście, no to wejście do niego wyglądało po prostu jak do jakiejś kurna jaskini morderców. Poszliśmy do tego marketu, wystrugali nas tam strasznie na tych cenach. Później jeszcze musiałem kupić lizaka. No to dałem go pani, która stała za mną, strasznie się ucieszyła, więc fajnie. Musiałem dokupić tego lizaka, żeby dobić do pełnego $1, no bo oni nie wydają reszty. Robiąc zakupy, musisz po prostu liczyć w głowie, ile to wszystko kosztuje, żeby nie przewyższyć pełnego $1, bo jesteś w plecy. A później jest dokupowanie ołówków, jakichś chińskich gówien, w lewo i tak dalej. I bezsensownych rzeczy, których wcale nie potrzebujesz. A ludziom się to po prostu nie przelewa. A co więcej, możesz sobie tak w głowie liczyć, po czym przy kasie okaże się, że jest w ogóle inaczej, bo ceny są nie takie. Ja jestem zdania, żebyśmy tutaj dobrze spenetrowali ten kraj i spierdzielali i raczej tutaj nie chcę wracać do tego kraju. No, nie chciałbym go zrobić po łebkach. Właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy z Maćkiem na ten temat i jestem zdania, żeby jednak tutaj jeszcze trochę spędzić czasu i tak się upewnić, czy przypadkiem nasze nastawienie nie powoduje, że patrzymy przez pryzmat jakichś uprzedzeń. Ale no tu jest ciężka historia. Jest jedna fajna, dobra rzecz. Kupiliśmy banany. 12 sztuk za $1. Bardzo duże, dojrzałe, smaczne. Chyba, albo nie wiem, dawno nie jadłem bananów, albo były po prostu mega smaczne. Więc Jedno i drugie. jedno i drugie, no. Więc to jest fajne. Ale znowu wczoraj jadąc kupiliśmy 4 banany. Tak, 4 banany za $1. Więc to po prostu jest czeski film. Nie wiesz jak to będzie. Generalnie jest tak, że kupujesz to, co jest, a nie kupujesz to, co chcesz. Dokładnie. Dokładnie tak jest. To nasi rodzice znają, za komuny tak było. I tutaj jest dokładnie tak samo. Idziesz do sklepu, chcesz coś kupić? Nie ma. Okej. A co jest? To. Kurna, nie chcę tego, ale jestem głodny. No dobra, kupuję. Więc poszliśmy. Bardzo dziwna historia, że na przykład nie ma 1,5-litrowych butelek w sklepie z wodą. No właśnie. To same jakieś karzełki. Takie małe półlitrowe, które kosztują drogo. I kupujesz, nie wiem, teraz mamy chyba po 3 czy po 4 w plecaku. Idziemy, niesiemy to. Ale no, na przykład nie widzieliśmy już bananu do dawien dawna i nagle jesteśmy w jakimś miasteczku i są banany, pełno, na każdym rogu. To tak jakby, nie wiem, ktoś tirem przywiózł te banany skądś i po prostu tym sprzedawcom porozrzucał, więc
no zadziwia nas ten kraj. No idziemy, musimy dojść do wylotówki, bo tutaj łapanie stopa jest bez sensu. Musimy się wydostać na rogatki miasta, na przedmieścia. Musimy odejść daleko. Nie dość, że w miejsce, gdzie jeszcze stop będzie mógł się zatrzymać, szczególnie tiry. A po drugie, no w miejsce, gdzie nie będzie lokalestów. Nie wiem, czy byśmy tutaj powoli się nie rozłożyli. Tak? Dobra, no do cienia. Widzisz? Co dwie głowy to nie jedna. Ja jak idiota stałbym w słońcu, a Maciek stanie w cieniu. To jest dobry pomysł. Znowu dzień jak co dzień. Siedzimy na wylotówce. Jak złapiemy stopa na Harare, walimy do Harare, bo jest bliżej. W ogóle ja jak berety z tymi pieniędzmi, bo oni mają swoje waluty już. Natomiast płacą wszędzie dolarami i tak dalej. No to jak w tych sklepach to wygląda z wydawaniem reszty, to już opowiadaliśmy. Co ciekawe, na straganach ludzie mieli pełne paczki takich jakby pseudo pieniędzy, jakieś bony, coś mi facet tłumaczył, ale słabo mówił po angielsku. No i wychodzi na to, że oni chyba sobie jakąś wewnętrzną walutę tworzą, swoją własną, żeby po prostu łatwiej było się rozliczać. Ale to jakiś parabank albo cholera wie kto, no bo to nie jest oficjalne rządowe. Więc w ogóle no, ten kraj jest naprawdę dziwny. Nie ogarniam tego kraju. Tutaj po prostu jak z filmu Barei historie się dzieją. Kurde, mam nadzieję, że ten stop będzie wyglądał w drodze powrotnej tak jak w tą stronę, a nie tak jak dzisiaj, bo jak mamy się tak pałować i mamy przejechać 1000 ileś kilometrów stopem, a my tutaj nie możemy 5 km za miasto się wydostać, już siedzimy.